Jaco, coś to znowu wymyślił. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Warsaw Tower. Zobaczcie tego kolosa. Warsaw Tower to jest te dwa budyneczki małe, te klocuszki i ten jeden wielki kolos. Wysokość jego to jest 310 metrów. Do dachu jest 230 i jest największym budynkiem w Unii Europejskiej. Koszt budowy tego kompleksu to jest 500 milionów euro. To daje na polskie 2 miliardy 200 milionów złotych. Zobaczcie, opłaca się budować. Takie koszty, no niesamowite. A jesteśmy tu dzisiaj dlatego, że dziś właśnie 9 września tam u góry na 53 piętrze otworzyli taras widokowy, na który właśnie zaraz pójdziemy. Chodźcie zobaczyć ze mną, jak ten taras wygląda. Stąd nie widać, że ten budynek jest najwyższy w Europie. Stąd wydaje się, że Pałac Kultury jest najwyższy. Budynek jest tak fajnie skomunikowany, że można prosto z dworca PKP, nie wychodząc na dwór, przejść podziemiami do wieży, do tego kompleksu całego budynku. A dzisiaj przetestujemy młodego, się wstydzi, na wysokość. Zobaczymy, jaki jest on odporny na ekspozycję. Tak wysoko, ponad 200 metrów to będzie. Idziemy, szukamy recepcji jakiejś. Bilety zaczynają się od 15 zł za dzieci. Studenci 40, młodzież 40, dorośli 70 zł. Jest to 6 piętro. Potem przejdziecie Państwo takim imersyjnym korytarzem, gdzie będą lustra po obydwu stronach. Zapraszam do kabiny, tak. Gdzie będą lustra po obydwu stronach, a na dole będzie taki ekran, coś w tym stylu, który pokazuje miasto oraz chmury i będą mieli Państwo wrażenie chodzenia po chmurach. Właśnie zapraszam serdecznie. Chodzenia po chmurach, lecz stawiając wzrok na tych chmurach, te chmury się rozsuwają i właśnie pokazują to miasto. I następnie przejdą Państwo do Experience Roomu naszego, gdzie będzie dużo luster, więc zalecam uważać, bo idzie się pogubić i w lustro wpaść. Gdzie następnie przejdą Państwo do windy, która poprowadzi na 49 bądź 53 piętro, to już w zależności od tego, jak sobie Państwo tam uważają. Tak? Ile mamy tam czasu? Dowoli. Okej. Lecz Jaka ja... różnica 50, 49? Na 50... jeszcze raz? Jaka różnica jeszcze w tym programie? To będą 3 piętra, tam winda jeździ, tak? To będzie do dyspozycji. Lecz ja zalecam najpierw wjechać na taras widokowy, pooglądać i następnie zjechać sobie bądź zejść ewentualnie na piechotę schodami na 49 do naszego ogrodu oraz baru. I stamtąd jeszcze mamy na przykład lornetki, gdzie można sobie z bliska coś pooglądać. Można ludzi na Złotej 44 popodglądać na przykład z takich śmiesznych rzeczy. A kto tam mieszka? Na przykład Robert Lewandowski ma tam mieszkanie. Ale raczej tam nie mieszka teraz w Barcelonie, więc... I to w sumie z mojej strony będzie tyle.
Na górze, jeżeli Państwo będą czegoś potrzebowali, jest też obsługa i proponuję w tym momencie właśnie wyciągnąć telefon, odpalić nagrywanie, skierować obiektyw w tamtą stronę i będą mieli Państwo bardzo miłą niespodziankę. Super. I to, Dziękujemy to bardzo. wszystko z mojej strony. Życzę miłej podróży oraz do zobaczenia. Dziękujemy. Dzień dobry Państwu. No tak, bo ta winda jest z zewnątrz jakby, nie? Zamknęli panią? Nie, właśnie kolega chyba nie wcisnął, nie wybrał piętra. Przepraszam, możemy poprosić? 46? Nie ruszyła? Nie. Gdzie jesteś na spodnie? І поїхали. І поїхали. Ой, ні, не буду тобі дивитись, бо дуже швидко. Ale jest wrażenie fajne. Fajnie. Winda jest po zewnętrznej ścianie budynku. Ти можеш дивитися? Я ні. Dosłownie minęło 6 sekund i już jesteśmy na 46 piętrze. Dzień dobry. I tu przechodzimy, to jest taki bajka widok. Ale to jest wyświetlane, to są takie ekrany. Idziemy. Jak młody? Straszne to. Straszne to było, tak? Przeżycie? Dzień dobry. Idziemy do takiej sali, która dech zapiera tutaj. Tworzą te lustra tutaj fajne takie. Wszystko jest, z płytek się odbija. To są ekrany, które właśnie animacje takie, które się poruszają. Tak było w 1908 w Warszawie. Ale podchodzimy do tego, co Was na pewno bardzo ciekawi, jaki stąd jest widok. Podchodzimy do szyby. Fajnie tu jest. O, ale widok, zobaczcie. Pięknie. Zobaczcie, jesteśmy nad prezydentalem, starym Mariotem. Jesteśmy nad nim. Pięknie to wygląda, to miasto tutaj teraz, jeżdżące te samochody, tramwaje. Naprawdę jest ładna bardzo pogoda, widoczność jest naprawdę dziesiątki kilometrów. Dobra, rozejrzyjmy się dalej. Tutaj pani mówiła, że trzeba uważać, żeby nie wpaść na lustro. O, właśnie jak teraz. O, a tutaj zobaczcie. Tu na dole są takie ekrany porobione, takie otwory niby. Zamek Królewski. No taki taras widokowy połączony właśnie z historią Warszawy. Taki jest widok z 46 piętra. Zobaczcie, jaki jest mały właśnie prezydental, stary Mariot. Idziemy dalej. Do dyspozycji jest jeszcze 49 piętro i 53. Idziemy zobaczyć. Więc tak, następny kierunek zwiedzania to jest piętro 53 na tarasie widokowym. I właśnie na tarasie widokowym mamy przestrzeń 360 stopni z widokiem na całą Warszawę.
gdzie Państwo mogą sobie usiąść na ławce, doczytać informacje, skanując kod QR i dostaną się Państwo łączem na aplikację, w której mogą Państwo doczytać, co się wokół znajduje naszego Warsaw Tower. I z 53 piętra dostaną się Państwo na 49 klatką schodową albo windą. Polecamy iść schodami, ponieważ wychodzą rewelacyjne zdjęcia właśnie z widokiem panoramicznym na Warszawę. Z 49 piętra też tutaj na 49 Państwo mogą sobie przekąsić, wypić pyszną kawę, zjeść ciasto albo inne nasze smakołyki z menu. I dostaną się następnie Państwo z 49 tą winą dokładnie na 46 do naszego sklepiku z No to winda nas zawiozła na 53 piętro, czyli najwyższy tutaj właśnie ten punkt widokowy. Można iść na lewo, na prawo, my idziemy na razie na prawo. Zobaczcie, jak tu jest pięknie, nie ma tu dachu, czuć przepływ powietrza i teraz właśnie jest panoramiczny. Jest fajny ten narożnik, przeszklony. Na tym narożniku przeszklonym są tu naprawdę wrażenia. Stoi się tu tak na rogu budynku i fajnie tu wieje. Słychać ten wiatr, jak się rozbija o te szyby. Posłuchajcie chwilę. Przejdziemy teraz na lewą stronę. Zobaczymy, jakie widoki są z tej strony, co można zobaczyć. O, już widzę tutaj dworzec. Pięknie to wygląda wszystko, zobaczcie. Jakie wszystko jest malutkie teraz z tej perspektywy. Dworzec, Warszawa Zachodnia. Młody, zaczytany, wszystko czyta. Tutaj jak fajnie to wygląda, te kamienice. Jakie wrażenia? Ładnie jest bardzo. Przyzwyczaiłeś się do wysokości? Nie. A wszedłbyś tam na na tę iglicę? Nie, bo się na nią patrzy. Tak? Zawroty głowy, jak Nie. głowę podnosisz do góry? Czuję taki lęk dziwny. Teraz można zejść na 49 piętro, można zjechać windą, albo można zejść klatką, jak pani mówiła. My idziemy klatką, bo tam podobno są wspaniałe widoki z tego. A z tej okazji chciałbym podziękować wszystkim widzom, którzy zasubskrybowali mój kanał. Dziękuję. A tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, namawiam. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. O, z tej strony jeszcze nie szliśmy. Tutaj jest piękny widok na Pałac Kultury. Zobaczcie, jaki on jest malutki teraz. A tam sobie śpi Złota 44, Robert Lewandowski, ma tam apartament za miliony.
Zobaczcie jak te centrum ścisłe fajnie, ładnie wygląda tutaj. Pałac Kultury. Też iglice remontują. Ci co tam pracują na tej iglicy to są mega kozaki. Ładnie to wygląda wszystko. Tego właśnie brakowało w Warszawie, w mieście. Takiego punktu widokowego. To jest strzał w dziesiątkę. Dzisiaj jest wtorek, dzień otwarcia, ale w weekendy to tu będzie multum ludzi. Więc polecam, jeżeli chcecie się wybrać na jednodniową wycieczkę do Warszawy, to w tygodniu, nie w weekend jeździć, stać w kolejkach godzinami i kupić bilet tutaj właśnie online się kupuje. Jakbyście zapomnieli, to przed kasą też to się bardzo szybko załatwia zakupić, ale lepiej mieć już wcześniej, bo możecie się zdziwić, że na tą godzinę akurat nie będzie wejściówek, bo oni tutaj wpuszczają od 10, właśnie jak pani mówiła, w różnych godzinach. My mieliśmy na 13:30, jest teraz właśnie po 13:30. Piękny widok. I tam teraz jedziemy, tam są właśnie tarasy takie. Restauracja, kawiarnia, można się piwka napić na 49. piętrze. Nie zjeżdżajcie windą, bo z tej klatki schodowej są piękne widoki. Zobaczcie. Tutaj jest takie półpiętro, zobaczcie jak to pięknie wygląda. No cudo. Widoki się nie kończą. A jedzie winda. O, zobaczcie, cały czas, chociaż się schodzi w dół, to dech cały czas jest zaparty. No pięknie, pięknie. Muzyczka gra. Jest ten ogród. No i tu jest też fajna ekspozycja, bo tutaj właśnie są te szyby. I nie ma tutaj, jest tu takie wrażenie właśnie, nie ma słupków, fajnie jest to zrobione. Szyba ma może 2 metry. Fajnie to wygląda. Ładnie. I widoków pięknych, ciąg dalszy. A tutaj pan mówił, że z tej lunety można zaglądać właśnie jak Robert Lewandowski przeciąga się w oknie, bo tam ma apartament. Jest pięknie, zobaczcie. Elegancko i zobaczcie, obchodzę to tak dookoła tego dachu. Cudownie, no. A ta młody już zagląda. Zwyczaju Lewandowskiego chyba. Pięknie. Mi się podoba ten ruch. Zobaczcie. Jak to wszystko, te miasto żyje. Jeżdżą te tramwaje, pociągi, samochody, taksówki, o ten tramwaj popyla. Strasznie mi się to podoba. Co tam zobaczyłeś? Specjalnego, ale strasznie przybliża. Fajnie przybliża? No bardzo blisko. Aż za blisko. Za blisko. To musisz daleko patrzeć, na dalsze cele. Ale zobaczymy, czy widać. Pokaż. Co, ja to teraz trzymam. Pokaż. No, a tam co tam za gościu jest?
Zobacz na apartament lewego. Tam jest. Patrzyłem. Na ostatnim piętrze ma. Faktycznie bardzo mocno przybliża. Proszę. Bardzo mocno przybliża, a nie wiem, nie będziecie tego widzieć, ale z 2-3 km dalej jest komin. I widziałem dokładnie końcówkę tego kominu. Jakby ktoś tam chodził po tym kominie, to bym widział tego chłopa. Naprawdę jest bardzo, bardzo mocny zoom na tych lunetach. Także fajnie. Bardzo fajnie. Jedynie czego mi tutaj brakuje, to ewentualnie jakiejś takiej szyby wychylnej, żeby można było się na niej położyć takiej atrakcji, albo po prostu podłogi przeszklonej, żeby można było wyjść trochę dalej i poczuć tą wysokość pod sobą. No ale cóż, no nie można mieć wszystkiego. Jest to naprawdę bardzo fajnie, bardzo ładnie, bardzo nowocześnie. Idziemy zobaczyć do tej restauracji, co ona proponuje, bo widać, że jest grubo. Chcielibyśmy oczywiście usiąść koło szyby. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Tu już chyba są windy. Do tej restauracji? Tak, młody? Tak, mam, tak. Idziemy tutaj do... To jest do restauracji wejście? Do restauracji. A tutaj. Dzień dobry? Tak. Fajnie. Zobaczcie, jak pięknie. Wszystkie stoliczki są przy szybie. To jest 49 piętro. Restauracja wypasiona. Wszystko tu jest. Co trzeba. Pięknie pachnie kawą. Tutaj trochę lipa siedzieć, ale tam przy tej szybie pani nas prowadzi do stolika dwuosobowego i niestety nie jest to wspaniałą, a tam jest taki zwolniony. To można poczekać 5 sekund, jak posprzątam. No, fajnie, super. Chodź tu, młody, bo no, przy tarasie siedzieć. Pani taka miła. Ja się uparłem na stolik przy szybie, nie było problemu. Zobaczcie, jak to jest fajnie, wykwintnie tak. Powiem tak, czuć tu pieniądz. Mam nadzieję, że nam starczy na piwo i jakąś kawę. To młody najwyżej zje ciastko, które będę miał do kawy. Tak, młody? Tak. Pięknie jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest to naprawdę bardzo fajnie, bardzo miło. Ale tak fajnie, pięknie pachnie kawą. Już można? Dziękujemy bardzo. Pani się zgodziła. Zobaczcie. Siedzimy przy oknie, przy samej szybie. 49 piętro. No bajer. Zaraz zobaczymy, jakie ceny są w tej restauracji. Ale jest cudownie. Są tutaj takie boksy większe, mniejsze. No na takim malutkim stoliczku siedzimy. Super jest. Zamówiłem sobie kawę, młody, szarlotkę, ale bardzo fajna, miła niespodzianka. Przy ostatnim stoliku siedział Marcin Banot, którego obserwuję, którego uwielbiam. Podeszłem do niego o zdjęcie, nie było problemu, fajnie ze mną chwilę żeśmy porozmawiali. Bardzo fajny, sympatyczny chłopak, także pozdrawiam. A oto nasze zdjęcie.
I tak, siedzimy sobie, podziwiamy cały czas te piękne widoki. I powoli się z nimi tak oswajamy. Cyk! A, zobaczcie tu na ten, teraz zauważyłem tą wodę. Patrzcie, napełnia się. I zmiana kolorów. Ja jestem w szoku. Jeszcze tu tylko piweczko postawić i bajka. Ale świetna zabawa. Ja stąd nie wychodzę. Ja stąd nie wychodzę. Bajka. Winda się rozpędza, mknie na dół jak pocisk, zobaczcie. Aż normalnie ciśnienie w uszach zatyka. Wrócił w trójkę, jesteśmy Kamil i Krzysio i teraz widokowe. Rozłączył się, albo rozłączyło się. Wszystko było w porządku. Zapraszam na wyjście. I dziękujemy za wizytę. Miłego dnia. Dziękujemy, do widzenia. Zapraszam ponownie, tak? I słuchajcie, wycieczka się skończyła. Weszliśmy tutaj o 13:30, jest godzina 4, także nie mało czasu tutaj spędziliśmy, a tak ten czas zleciał szybko, że masakra. Co do ceny w tej restauracji, to za tą kawę, jedną kawę czarną i szarlotkę zapłaciłem 64 zł 90 groszy. No to tak powiem, nie za tanio. Od razu do tego rachunku za kawę i za tą szarlotkę 5,50 jest wpisane za serwis. To czyli chyba stary napiwek. Także nie za tanio, także nie rozpędzajcie się za dużo tutaj z zamówieniami.